Przedpremierowy kod na grę otrzymałem od CD Projekt Red, jednak wszystkie opinie padające w tym filmie należą wyłącznie do mnie. Wreszcie oczekiwania dodatku do Cyberpunka 2077 o podtytule Widmo Wolności dobiegły końca. Z zapowiadanych dwóch ostał się tylko jeden. Jest to spowodowane tym, że Redzi porzucają swój Red Engine na rzecz Unreal Engine 5. Jest to też prawdopodobnie ostatni raz, kiedy będziemy obcować z silnikiem Redów. Dodatek, jak to u Redów bywa, jest spory, zapewni kilkanaście godzin zabawy i miejscami jest nawet lepszy niż to, co było w podstawce. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja dodatku do Cyberpunk 2077 o tytule Widmo Wolności. Zapraszam. Wraz z dodatkiem otrzymaliśmy potężny patch aktualizujący grę do numerka 2.0. Zmian jest sporo, ale na ten temat powstanie inny film, w tym zajmiemy się głównie dodatkiem. Redzi mocno stonowali hype względem podstawki, owszem, szumu narobiła wiadomość, że w dodatku weźmie udział Idris Elba i faktycznie można powiedzieć, że skradł całą fabułę. Keanu Reeves też oczywiście się pojawia, ale ten show zdecydowanie należy do Idrisa Elby, który co ciekawe przygotował również własne remiksy do jednej ze stacji radiowych w grze. Ze znanych osób pojawia się też wątpliwej sławy Sasha Grey jako prezenterka jednej ze stacji radiowych. Dobra, więc po kolei. Historia jest jakby wklejona w podstawową wersję gry. Niezależnie gdzie aktualnie jesteś, otrzymujesz telefon, który odpala fabułę dodatku, jak i otwiera całkowicie nową dzielnicę Dogtown, leżącą w Pacyfice. Historia jest naprawdę niezła. Z V kontaktuje się netrunnerka Songbird, która prosi go o pomoc. Sprawa jest poważna, bo samolot, w którym Songbird podróżuje w towarzystwie pani prezydent, zostaje zestrzelony i rozbija się w nieciekawej dzielnicy Dogtown. Dzielnica okryta jest złą sławą, rządzi nią autonomiczny generał, który stworzył swego rodzaju państwo w państwie i nie pała miłością do prezydentury. Vi dostaje zadanie wydostania jej z niegościnnej dzielnicy. W zamian dostaje propozycję lekarstwa na powoli zabijający go relik. Historia obfituje w kilka naprawdę niezłych twistów i wiele ciekawych wydarzeń. Warto wspomnieć, że w pewien sposób łączy się też z niezłą książką wydaną niedawno autorstwa Rafała Kosika Bez przypadku, dlatego warto też zapoznać się z publikacją, bo mają one wspólne mianowniki. Przed nami szereg bardzo dobrze zaprojektowanych misji fabularnych, obfitujących w czasem epickie wydarzenia. W Widmie Wolności Vi staje się niejako agentem, więc mamy tutaj czasami iście bondowskie pomysły, ale wciąż trzyma się to w ramach przyjętej konwencji cyberpunka i za to należą się solidne brawa. Dogtown to dzielnica, w której króluje syf z gilem. Jako że jest to część Pacyfiki, także można już sobie wyobrazić jej klimat, ale jest to dzielnica bardziej zniszczona. Na ulicach stoją głównie powykręcane ćpuny, niczym na ulicach Filadelfii. Nie ma tu zbyt wielu dróg, co raczej też nie pozwoli nam poszarżować furami. Nad tym całym syfem góruje budynek, gdzie toczy się inne życie, pełne blasku i splendoru. Po raz kolejny udało się fajnie pokazać Redom rozwarstwienie społeczne, tak ważne w cyberpunku. Sama lokacja Dogtown może nie jest zbyt duża, ale ma całkiem fajne miejscówki, jak na przykład stadion, wzorowany chyba na latach świetności warszawskiego stadionu dziesięciolecia. Obok zadań głównych mamy kontrakty od fiksera z Pacyfiki. Jest ich 10 i niektóre są naprawdę całkiem niezłe, a w jednym z nich spotkamy znanego polskiego piosenkarza. No cóż, zależy dla kogo znanego. Ja go za bardzo nie znam, ale moja żona rozpoznała go bezbłędnie. Niemniej, w niektórych zadaniach musimy podjąć moralny wybór i wybrać mniejsze zło. Niektóre zadania wyrzucą nas z Dogtown, choć większość z nich rozgrywa się w ramach nowej dzielnicy. Kilka z tych zadań jest naprawdę pomysłowych, jak to, w którym jakiemuś typowi zdaje się, że jest znaną influencerką. Tak czy tak musimy podjąć decyzje i nie zawsze są one proste i to też się Redom świetnie udało. Pojawiła się też możliwość walki w pojazdach, choć tak naprawdę jest to możliwość z patcha 2.0, tak w dodatku mamy opancerzone pojazdy uzbrojone w rakiety, którymi możemy torować sobie drogę wśród praworządnych funkcjonariuszy. Kolejnym elementem jest nowe drzewko umiejętności,
możliwości. Dokładnie jest to drzewko relika, które oferuje kilka nowych perek, a punkty doświadczenia możemy do niego jedynie dostać albo poszukać specjalnych komputerów, z których dostaniemy 1 punkt relika, tak więc ulepszanie go jest trochę osobne od progresu postaci i jej drzewek. Mamy jeszcze zadania losowe, to spadające ładunki, które określają swoje położenie czerwoną flarą. Na miejscu czeka nas sporo przeciwników do eliminacji, jeśli nam się uda, możemy dostać się do dobra zamkniętego w skrzyni. Obok postaci, wśród których jest Idris Elba, spotkamy kilka innych i każda jest świetnie stworzona, z ciekawą, nieraz dramatyczną historią. To nie płaskie ludki na naszej drodze, ale bohaterowie z krwi i kości, z przeszłością, jak i planami. Redzi nigdy nie mieli problemów z tworzeniem wyrazistych i realistycznych postaci i tutaj widać, że nadal są w tym mistrzami. To powoduje, że wierzymy w tych bohaterów i potrafimy wykrzesać dla nich jakieś uczucia i to też jest świetne. Oczywiście, jak dla mnie najciekawszą postacią jest Reed, grany przez Elbę, z bagażem doświadczeń, skomplikowaną przeszłością, która w końcu go dopada i musi sobie z nią poradzić. Myślę, że sporo ludzi odbierze misje z dodatku jako przegadane, jak na przykład ta w kasynie. Uważam, że jednak fajnie to rozwija wątki, choć dialogi są długie, to bierze się w nich udział z przyjemnością. Dla niecierpliwych mamy możliwość przewijania dialogów, jeśli nas nie interesują, czego jednak nie zalecam. Ogólnie rzecz biorąc, dodatek jest długi, ale to z tego powodu, że Redzi sprytnie to rozegrali. Od po którejś misji jedna z postaci mówi, że odezwie się w przeciągu 2 growych dni. Owszem, możemy przewinąć czas, ale tak robią tylko nuby, więc przez 2 dni bujamy się pod Dogtown, ogarniając zadania poboczne lub nawet wracając do Night City, aby podokańczać sprawy w oczekiwaniu na telefon pchający dodatek z historią dalej do przodu. Z tego powodu Widmo Wolności trochę się wydłuża, bo tych oczekiwań na telefony będzie kilka, ale z drugiej strony gra w ten sposób zachęca, aby trochę pobujać się pod Dogtown i sprawdzić, co ma ono do zaoferowania. Pełne ukończenie Widma Wolności z wszystkimi zadaniami fabularnymi i kontraktami zajęło mi 23 godziny, więc jak na DLC-ka to całkiem porządny wynik. Niestety, z racji, że w dodatek grałem przedpremierowo wraz z patchem 2.0, ciężko mi powiedzieć, co należy do dodatku, a co było wydane w patchu. Pojawia się kilka nowych broni, to owszem, jakieś nowe pojazdy, jednak zmian jest więcej, choć głównie są one skutkiem wersji 2.0. W tym filmie nie będę omawiał tego, co Redzi dodali, bo poświęcę temu zupełnie inny film, jednak wspomnę jedynie, że świetnie wypada nowa policja, jest agresywna, nie odpuszcza i wreszcie nie pojawia się znikąd. Policja była dość palącym problemem Cyberpunka, teraz tak jest, jak powinno być. Jeśli interesuje Was więcej, co przyniósł patch 2.0, o tym dowiecie się kiedy indziej. Jeśli chodzi o oprawę, to w sumie znacie to z podstawki. Grałem na Xbox Series X i odnośnie technicznej strony gry będzie za chwilę. Niemniej, oprawa nadal potrafi się podobać. Idris Elba wygląda fantastycznie i w mojej opinii wypadł lepiej niż Keanu. Jego mimika, zachowanie to po prostu Idris Elba wtłoczony w świat Cyberpunka. Jak dla mnie jego postać to najjaśniejszy punkt dodatku. Oczywiście cała reszta też wypada świetnie, trochę chyba nawet podciągnięto wygląd Keanu Reevesa, aby bardziej Keanu przypominał, ale jeśli przyrównamy go do Reeda, no to mam wrażenie, że obie postacie pod kątem wykonania jednak trochę dzieli. Lokacje też są w porządku, choć nie robią takiego wrażenia jak noc w Night City, mniej tutaj neonów, a więcej podejrzanych zaułków, gdzie ktoś czeka, aby wsadzić ci kosę pod żebro. No i niestety, ale muszę podzielić się z Wami technicznymi aspektami dodatku i tutaj nie mam dobrych wieści. Jak wspominałem, grałem na Xbox Series X i mam silne wrażenie, że gra cierpi na poważny wyciek pamięci, przez co im dłużej gramy, tym gra działa gorzej, częściej glitchuje i w końcu się wiesza. Dlatego co kilka godzin byłem zmuszony do resetu konsoli, aby odświeżyć pamięć. Z problemów mogę wymienić wyłączanie części lub całkowicie dźwięku, niemal przez cały czas jakieś dziwne migania obrazu dosłownie na jedną klatkę, ale jednak widoczne. Czasami odpalała się dziwna biała mgła, w której nic nie było widać. Czasami znikały tekstury. Jednym z najbardziej irytujących glitchy jest to, że postacią zmieniają się tekstury ubrań z
kilkadziesiąt razy na sekundę, przez co nieprzyjemnie migają i osoby cierpiące na epilepsję fotogenną mogą poważnie to odczuć. Ja choć nie cierpię na taką przypadłość, patrzenie na to dłużej niż kilka sekund sprawiało, że mi się przewracało w żołądku. Jedną ze śmieszniejszych natomiast sytuacji była ta, w której z Reedem wbijamy na jakieś party dla bogaczy i Reed cały czas paradował z przyklejonym do ręki pistoletem. Jednak uczciwie przyznaję, że sporo rzeczy poprawiono po premierze, ale wciąż takie kwiatki się nadal zdarzają. Jednakże nie wiem, czy to wina dodatku, czy nowego patcha. Niemniej wszystkie problemy zdarzały mi się w obrębie Dogtown. Również poziom trudności Widma Wolności wydaje mi się, że został mocno zmniejszony względem podstawki. Grałem swoją postacią, którą ukończyłem grę podstawową i byłem w Dogtown nie lada mocarzem. I nawet pojedynki z bossami nie były dla mnie zbyt dużym wyzwaniem. Jednak wystarczyło tylko wyściubić nos poza Dogtown i poziom trudności w Night City wydawał się wyższy i jak dla mnie był na prawidłowym poziomie. Jednakże, może to tylko moje urojenia, niemniej tak to odczuwałem. Więc jeśli chcecie grać swoją postacią, która ma już nabity jakiś tam poziom z podstawki, no to Dogtown może być dość prostym wyzwaniem. Widmo Wolności względem podstawki jest według mnie bardziej dojrzałą historią. Owszem, mamy tutaj świetne sceny pompujące adrenalinę, ale główne skrzypce odgrywają dialogi i historie bohaterów, ich wzajemne animozje, jak i splatająca się przeszłość. Bardzo podobały mi się nawiązania do książki Rafała Kosika i za to szanuję. Trochę natomiast raziło mnie sztuczne wydłużanie gry z tekstami "odezwę się za dzień lub dwa". Gdyby tych elementów nie było, myślę, że wizyta w Dogtown mogłaby się skończyć ze 2 razy szybciej, ale i tak zachęcam do zrobienia kontraktów, bo są niezłe, mają fajne historie i nierzadko ciekawe finały. Dodatek nie oferuje niestety znanych z podstawki pojedynków z psycholami, a szkoda. Dogtown wydaje się wymarzonym miejscem dla tego typu świrusów. Na pewno dużo zmienia patch 2.0. Redzi wspomnieli, że najlepiej zacząć grać w Cyberpunka od nowa po wgraniu patcha i rozumiem to podejście. Wracając do Night City po 3 latach od premiery, czułem się zagubiony. Zmodyfikowano stare elementy, które tym razem musiałem samodzielnie odkrywać. Niemniej, było to w pewien sposób przyjemne. Ciężko mi powiedzieć, czy Cyberpunk 2.0 jest lepszy od tego wcześniejszego, bo to nadal ta sama gra, której zmieniono pewne niuanse i naprawiono bolączki. Tak czy tak, Cyberpunk 2077 to nadal wściekle dobra gra, a dodatek jest taką jakby wisienką na torcie, która doskonale finalizowała moją przygodę w Night City. Owszem, mamy tutaj sporo glitchy i błędów, ale możliwe, że w momencie, kiedy sami ogrywacie już swój dodatek, wiele z nich zostało naprawione. Tak czy tak, Idris Elba zarządził i tyle. Cóż mogę powiedzieć innego niż to, że polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.